Dzień dobry, ja się nazywam Dagmara Kowalska i zabieram Państwa w kolejną historyczną podróż. W ubiegłym roku jeździliśmy wiekowym Gancem razem z panem Romanem Szymańskim, a dzisiaj nie przypadkiem stoję obok parowozu, a w tle za tą gęstą mgłą widać siedzibę Urzędu Transportu Kolejowego. Tym razem w cyklu Zabytki kolejnictwa Ocalić od zapomnienia opowiemy Państwu historię czynnego parowozu, takiego jak ten, TY2, oraz ciekawe losy dokumentacji jednej z lokomotyw z tej właśnie serii, która koniec końców trafiła do UTK. Czynnych parowozów nie tylko w Polsce, ale w Europie, na świecie, no niestety jest coraz mniej. Dlatego bardzo ważne jest, żeby pewną historię tych parowozów ocalić od zapomnienia, żeby przyszłe pokolenia mogły zobaczyć zarówno dokumenty, ale również zdjęcia i film, jeżeli chodzi o pracę takiego parowozu. To reprezentant serii TY2, serii, która była najliczniejsza na polskich kolejach państwowych w całym okresie historii naszego kolejnictwa. Tych parowozów mieliśmy prawie 1500, zarówno na sieci polskich kolei państwowych, jak i w kolejach przemysłowych. Zatem ruszamy pełną parą, ale zaczniemy od podróży parowozem ze skansenu w Chabówce. Opowiemy, dlaczego parowóz TY2 jest tak wyjątkowy dla historii kolei w Polsce. Ten parowóz powstał w bardzo trudnym okresie dla historii Polski i historii Europy. Historia tego parowozu wiąże się bardzo ściśle z historią niemieckiej ekspansji na wschód. Konstrukcja tej lokomotywy miała przede wszystkim odpowiadać potrzebom ówczesnej armii niemieckiej, potrzebom zaopatrzenia frontu. Wyjątkowość tej konstrukcji wiąże się również z tym, że w bardzo krótkim czasie, bo historia produkcji tej lokomotywy obejmowała niepewne 3 lata, powstało ponad 6000 egzemplarzy tych parowozów, głównie w fabrykach niemieckich, a także w Szanowie i Poznaniu. I były to bez wątpienia najliczniejsza seria parowozów budowanych w historii światowego kolejnictwa. Specyfika tej lokomotywy polegała na tym, że zastosowano bardzo duże uproszczenia w produkcji tej lokomotywy, bo cechy konstrukcyjne tego parowozu były typowe. Ta lokomotywa nie była pod względem samej konstrukcji, założeń konstrukcji czymś wyjątkowym. Natomiast wyjątkowe były metody produkcji tej lokomotywy, czyli szerokie stosowanie techniki spawania, prostych metod obróbki, uproszczenia obróbki poszczególnych części, wycinanie palnikiem otworów, prawda, na automatach spawalniczych, uproszczony montaż, produkcja, która miała charakter masowy, czyli budowa bardzo dużej liczby egzemplarzy w krótkim czasie. Poza tym w okresie produkcji tej lokomotywy praktycznie wszystkie wytwórnie przestawiły się tylko na budowę tego jednego typu parowozu. Zaniechano produkcji wszelkich innych typów lokomotyw, po to, by nie rozpraszać po prostu sił i środków na budowę różnych typów w jednej wytwórni. Budka maszynisty tak zwanego typu norweskiego, dlatego że po raz pierwszy była stosowana w latach 30. na parowozach, które były dostarczane z Niemiec do Norwegii. Różniła się tym od klasycznej budki parowozu, że była zamknięta tylną ścianą i drzwiczkami. Dzięki temu, po pierwsze, przy jeździe tędrem naprzód, czyli tyłem, zimne powietrze nie było nawiewane do budki maszynisty i umożliwiało poprawę komfortu pracy drużyny trakcyjnej, a w warunkach zimowych, to było zwłaszcza istotne podczas tych srogich zim na froncie wschodnim, zapewniało dużo lepsze warunki pracy wewnątrz parowozu. Te budki charakterystyczne dla lokomotyw wojennych po wojnie przyjęły się również w Polsce i wszystkie nowo projektowane i produkowane parowozy w okresie powojennym w latach 40. i 50. w Polsce również miały budki zamknięte. Tutaj znajdujemy się w budce maszynisty. W tej chwili mamy palenisko, tak jak mówiłem wcześniej, trzeba napalić, żeby było ciśnienie pary. Teraz w kotle mamy 14 atmosfer ciśnienia pary. Tu jest drugi manometr i jak jedziemy, jak się otworzy przepustnicę, to się widzi, ile się pary puszcza na silniki parowe. Na parowozie znajdują się 2 wodoskazy. W tej chwili mamy gdzieś tyle wody w kotle, tam i tu widać. Poza tym to jest przepustnica, to jest inaczej tak jakby w samochodzie gaz. Po prostu jak ją wyłożymy, tak jedziemy. Tu jest stawidło, czyli robimy kierunek jazdy, czy jedziemy w tamtą stronę do przodu, czy jedziemy do tyłu.
Lokomotywa dobrze robiła parę. Oczywiście kocioł nie był niewyczerpalny, to znaczy przy dużej, przy forsownej jeździe mógł następować brak pary, ale jeżeli lokomotywy te były dobrze utrzymywane, to generalnie można uznać, że były niezawodne i były to jedne z najlepszych lokomotyw, jakimi dysponowały Polskie Koleje Państwowe. Była to seria bardzo dobra i dzięki temu, że była to lokomotywa bardzo uniwersalna, dysponowała stosunkowo dużą mocą, dużą prędkością, spokojnym biegiem. Te lokomotywy były bardzo przydatne i w związku z tym były też doceniane przez drużyny trakcyjne. Seria Tigry 2 jest bardzo lubiana przez maszynistów. Jeżeli by mieli do wyboru, jakim parowozem obsługiwać pociąg, spośród wszystkich, które są w skansenie, zawsze wybiorą Tigrę 2. Zarówno pod względem obsługi jako maszynista, jak i obsługi przez pomocnika maszynisty, tej najcięższej pracy, czyli wrzucania węgla, smarowania itd., itd. Tu są hamulce. Ten hamulec jest służy do zatrzymania samej lokomotywy. Tu jest hamulec zespolony, służy do zatrzymania całego składu z lokomotywą. Tu jest gwizdawka, tu są manometry ciśnienia powietrza, tu jest zbiornik główny, tu jest przewód, bo przewód ma 5, zbiornik główny ma 8 atmosfer. Tu się uruchamia, tym pokrętłem akurat się uruchamia sprężarkę, tam jest podkrętło od dmuchawki, turbiny, to co to słychać i światło mamy. Ostatnie parowozy wycofano z planowej eksploatacji na początku lat 90. Można przyjąć, że był to rok 1992, natomiast w rejonie Wolsztyna te parowozy jeszcze kursowały przez kilka lat dłużej. Tam po prostu był utrzymywany przy pomocy parowozów serii TY2 i TY42 był utrzymywany również miejscowy ruch towarowy i praca manewrowa na tamtejszej stacji. Ale należałoby raczej przyjąć ten rok 1992, kiedy te parowozy jeszcze pracowały w rejonie Ełku, Korsz, w Wielkopolsce, w kilku innych lokomotywowniach. W tej chwili jest to jedyny czynny, gotowy do rozpalenia parowóz serii TY2 w Polsce. Paradoksalnie było ich kiedyś najwięcej na sieci PKP, a w tej chwili jest jedynym czynnym. Mamy 2 czynne parowozy serii TKT48 w Polsce, 2 czynne parowozy serii OL49, ale TY2 jest tylko jeden. I to jest ten właśnie egzemplarz, który stoi za moimi plecami, numer 911. Egzemplarz dość szczególny, ponieważ szczególny dla Chabówki, dla miejsca, w którym się znajdujemy, ponieważ ten parowóz trafił do Chabówki 1 czerwca 1947 roku, więc niejako prawie bezpośrednio po krótkim pobycie w parowozowni Kraków, bezpośrednio po zakończeniu działań wojennych w Polsce i jest tutaj nieprzerwanie, to jest bardzo ważne, nieprzerwanie przez cały ten okres eksploatacji. Nigdy nie był delegowany do innej parowozowni, nigdy też nie był przekazany choćby czasowo na inwentarz innej parowozowni. Dla zachowania pamięci o dawnej kolei z pewnością ważne są spotkania z żywą historią, czyli z działającym parowozem. Po egzemplarzach, które już dzisiaj nie jeżdżą, zostają oczywiście pamiątki i czasem udaje się je uratować dla przyszłych pokoleń. Tak było z dokumentacją dla parowozu TY2 o numerze 323. Jednym z opuszczonych budynków, bardzo złych, a mógłbym powiedzieć opłakanych warunkach, znalazłem na podłodze leżące książki. To były książki właśnie parowozowe. Zakład w Zagórzu kiedyś w latach 90. i wcześniej eksploatował parowozy. Jednym z tych parowozów był parowóz TY323. Jedną z tych książek właśnie była książka parowozu, ale również książka kotłowa parowozu TY323. Każda lokomotywa parowa ma 2 podstawowe dokumenty. Jednym z nich jest formularz parowozu, drugim księga kotłowa. W formularzu parowozowym zapisane są wszystkie informacje dotyczące napraw okresowych, rewizyjnych, średnich i głównych. Zapisywane są miesięczne przebiegi w poszczególnych miesiącach, ile parowóz wykonał pracy w kilometrach i do jakiej był przydzielony lokomotywowni. Bardzo ważną częścią formularza parowozowego jest akt zakwalifikowania do służby na kolejach parowozu. Z tego aktu, w formularzu parowozu TY2 323, wiemy, że formularz został założony we Wrocławiu, czyli przez Dyrekcję Okręgową Kolei Państwowych we Wrocławiu 26 października 1949 roku.
Ale lokomotywa ta pracowała na PKP już od 1945, gdy nastąpiło formalne przekazanie przez wojska radzieckie władzom polskim. I w tym formularzu mamy zachowany bardzo ciekawy dokument. To są tymczasowe dokumenty parowozu TY2 323. Mamy tu nawet wpisaną jeszcze starą serię niemiecką 52. I z tego dokumentu wiemy, że służba parowozu została udokumentowana już od lipca 1947 roku w parowozowni Brochów. I z boku mamy nawet zapis o treści: przybyła do MD Brochów dnia 29 czerwca 1947 roku ze Ścinawy. I to jest najstarszy zapis, który nam dokumentuje historię tego parowozu. Tutaj w Urzędzie Transportu Kolejowego wpadliśmy na taki pomysł, że to się pięknie komponuje w naszą akcję, którą rozpoczęliśmy 3 lata temu, Ocalić od zapomnienia. No i nie ukrywam, że książka ta pojechała do introligatora, on ją oprawił, odświeżył, no ale najciekawsze elementy tej książki właśnie znajdują się tutaj na wystawie. Oczywiście otworzyliśmy również całą historię pracy parowozu. To była jedna z najdłuższych serii parowozów, które zostały produkowane. Zaczęła się ich produkcja w okresie okupacji. Ten konkretny parowóz został wyprodukowany w 1943 roku w Kassel i od 1943 roku, jeszcze podczas eksploatacji, był tutaj wykorzystywany do celów pociągowych, można powiedzieć, w całej Polsce. Księga kotłowa, formularz parowozu, bardzo piękne, odręczne pismo, sam parowóz, model parowozu w wersji H0, bardzo dobrze odwzorowany. Taka historia parowozów wojennych TY323, dokumenty, które były wydane przez Dyrekcję Okręgowych Kolei Państwowych o przypisaniu tej lokomotywy na inwentarze różnych lokomotywowni, serce parowozu, kocioł parowozu, schematy, płomieniówki, płomiennice. Ważne jest, żeby dla przyszłych pokoleń właśnie te wszystkie dokumenty i te wartości po prostu były zachowane. Jeżeli mają Państwo ochotę poznać szczegółowo historię parowozu TY2 o numerze 323, odsyłam Państwa na stronę Urzędu Transportu Kolejowego. Tam ciekawe opracowanie na ten temat. Tymczasem my kończymy dzisiejszą podróż pod parą, ale już dziś zapraszam Państwa na kolejne historyczne podróże z Urzędem Transportu Kolejowego.